Pasza. Eating slowly. Burada. Tutaj was stopped. Jedziemy na wycieczkę i zobaczcie, po drodze taki piękny wodospad. Zatrzymaliśmy się na chwilę przy głównej drodze. Przyjechaliśmy do bardzo ciekawego miejsca, zresztą jak zwykle jesteśmy tutaj po raz pierwszy i nie wiem, czy się odważę tam wejść, ale na pewno chciałabym to zobaczyć i myślę, że tutaj Umid będzie mnie wspierał. Także pokażę Wam, gdzie jesteśmy. Jeszcze jakieś 15 minut spacerkiem nas czeka. Przypomina to Adam Kajalar. Jak jedziecie na wycieczkę do kanionu Tazy, to właśnie jest tam tak krótka przerwa w miejscu nazywanym Adam Kajalar i inaczej Mała Kapadocja. Tutaj jest informacja o tym, że grozi to śmiercią i jest zabronione wspinanie się po tych skałach. No, ten, kto jest najodważniejszy, oczywiście poszedł pierwszy. Nie wiem, czy ja się odważę. Zobaczcie, jak to wygląda. Baby, be careful. No nie, ja chyba tam nie pójdę. O, baby, pekle. Myślałam, że zdecydowanie będzie to dla mnie bardziej stresujące, ale nie było tak źle. Z tamtej strony gorzej to wygląda tak naprawdę. Stwierdziliśmy, że to miejsce wygląda jak Arizona. Wielki kanion. No i trochę jak Tazy kanion. Ogólnie jest przepiękny. Naturalny taras skalny znajduje się na wysokości około 100 metrów, natomiast tej całej ekscytacji nie nagrałam dla Was filmu ukazującego przestrzeń pod skałą. Słuchanie ezanu w takim miejscu to wyjątkowe przeżycie. Przyjechaliśmy teraz do Tokatly kanionu, natomiast my do samego kanionu raczej nie będziemy wchodzić, ale chcieliśmy pokazać Furkanowi i Dominice taki szklany taras z punktem widokowym, także idziemy. Taka ciekawostka, jeżeli kiedyś tutaj przyjedziecie, tam jest pierwszy parking i tam trzeba było zapłacić 100 lir, natomiast chwilę później dosłownie mamy parking, który jest bezpłatny. Zaraz zobaczymy. Crystal teraz. Obowiązują bilety.
Jeden kosztuje 75 lir. Jeżeli jesteście studentami, to macie zniżkę. Można płacić kartą. Jeździć. O, jeszcze kolor. Ładnie ten taras prezentuje się na zdjęciach. Ostatnio jak byliśmy tutaj z Umitem, to schodziliśmy tam tymi schodami, widzicie? Było to strasznie męczące, ale na pewno warto zobaczyć, jak jesteście tutaj. Natomiast nie wiem, w internecie jest w tym momencie informacja, że kanion jest tymczasowo zamknięty. Może spróbujemy dopytać później. Przyjechaliśmy do miasta Safranbolu i zatrzymaliśmy się na jedzenie, dlatego że jesteśmy wszyscy bardzo głodni. I tutaj Furkan wynalazł restaurację z tradycyjnym jedzeniem, także zobaczymy. Pachnie przepięknie. Pokażę Wam, jak to pięknie wszystko tu wygląda, a potem w ogóle opowiem Wam o mieście, dlatego że jest to jedno z ciekawszych miast w Turcji, tutaj nad Morzem Czarnym. A dlaczego? Właśnie to widać na tym zdjęciu, obrazie właściwie, dlatego że mamy tutaj około 2000 domów z czasów Imperium Osmańskiego. One są bardzo dobrze zachowane i później wybierzemy się na spacer, pokażę Wam, jak to wygląda w realu. Tutaj chciałam pokazać Wam bardzo ciekawe danie, które nazywa się etli keşkek. I to jest danie typowe właśnie dla terenów Morza Czarnego. I słuchajcie, to jest jedno z najstarszych dań, jeżeli chodzi o region Anatolii. Jest to bardzo długo gotowana pszenica razem z mięsem i to danie jest takie tradycyjne. Często jest tutaj serwowane podczas wesel, świąt i spotkań rodzinnych. Przygotowuje się takimi drewnianymi kijami, po prostu tak długo uderzając, aż to wszystko się zmiesza ze sobą. I taka ciekawostka, jest to danie wpisane na listę UNESCO. Jak przyjeżdżaliśmy tutaj, kiedy jeszcze mama Umita żyła, to robiła czasami właśnie to danie, natomiast no, ja nie jestem jakąś panką, z tego względu, że dla mnie ono nie ma za bardzo smaku, jest takie trochę mdłe. Tutaj mamy sarmę. Chłopaki wzięli nohut, ciecierzycę z mięsem i pilaw, ryż. Tutaj podejrzewamy, że to jest coś na styl ezme. Did you try this? Is it spicy? Umit mówi, że nie jest ostre, ale na pewno jest tam papryka czerwona, zielona. Myślę, że pomidory. Coś, co mnie w Turcji zastanawia, jeżeli chodzi o restaurację, to bardzo często jest tak, że te wszystkie dania nie są wydawane jednocześnie. Na przykład chłopaki tutaj dostali już swoje danie, już właściwie mają na wykończeniu, a my z Dominiką wciąż czekamy. Druga rzecz, która mnie zawsze tutaj dziwi, to jest to, że kradną po prostu wszystko od razu. Ledwo zdążysz zjeść i oni już zabierają. Niejednokrotnie na przykład pół coli miałam i ktoś mi zabrał puszkę. Jestem bardzo zadowolona, bo dzisiaj zamówiłam właśnie takie tradycyjne jedzenie z terenu Morza Czarnego. Po raz pierwszy będę jadła, to się nazywa peruchi i można to przyrównać do naszych pierogów. Zaraz zobaczymy, co tam w środku jest. Nie wiem, czy uda mi się, bo albo mogą być z mięsem, albo z serem i tutaj widzę, że są z serem. Zaraz spróbuję i dam Wam znać. Tutaj czytałyśmy, że to danie pochodzi właściwie od naszych pierogów. Nie wiem, w jaki sposób się dostało na tereny Morza Czarnego. Smakuje bardzo podobnie. W porządku, tylko że ten ser to jest taki biały ser, taka bryndza trochę. Dominika zamówiła też danie takie tradycyjne banduma, które
jest przygotowane z takich kawałków jówki, czyli cienkiego chleba, ciasta, które jest następnie maczane w wywarze z kurczaka, później układane kolejno na sobie i na samym końcu jest dawany kurczak, dawane jest masło i dawane są często orzechy włoskie. Nie wiem, czy to są, chyba nie. Nazwa pochodzi od tureckiego słowa bandermak, które oznacza maczać. Teraz jesteśmy w takiej części nowoczesnej, można powiedzieć, nowe budynki. Piękny meczet. I za chwilę będziemy jechać do tej starszej części. Çekiyor musun bebeğim? Jeżeli jesteście ciekawi, jak wyglądały miasta za czasów Imperium Osmańskiego, to tutaj właśnie jest tego przykład, dlatego że Safranbolu nazywane jest żywym muzeum architektury osmańskiej. Te wszystkie domy, około 2000 domów, praktycznie w niezmienionej formie zostały do dnia dzisiejszego. Wszystko kwitnie. Pięknie to wygląda i pięknie pachnie. Chociaż mój nos jest zatkany. Będziemy wchodzić na taras i jestem zdziwiona, dlatego że trzeba zapłacić 50 lir za osobę. Miasto Safranbolu zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO 17 grudnia 1994 roku. Kolejna ciekawostka. Słuchajcie, te domy w stylu osmańskim były budowane w taki sposób, aby nie zasłaniać światła sąsiadowi. Światła i widoku. Bardzo ładne miejsce do siedzenia. Takie kojarzące mi się właśnie z Turcją. I na środku soba, piecyk, ale w tym momencie nie działa. Czaj z takim widokiem. Nazwa miasta Safranbolu wywodzi się od szafranu, czyli jednej z najdroższych przypraw świata, dlatego że kiedyś były właśnie tutaj prowadzone uprawy. W dalszym ciągu są, ale jest coraz mniej. I z tego co czytałam, ta przyprawa jest tak droga, dlatego że zbierana jest ręcznie za pomocą takich szczypczyków. Aby uzyskać 1 kg przyprawy, potrzeba aż około, no tutaj źródła różnie podają, ale około 100-120 tysięcy kwiatków, czyli naprawdę widzicie, że to jest ogrom pracy i z każdego kwiatka później wyciągane są 3 pręciki, 3 takie niteczki. I jeżeli chodzi o cenę, to taki prawdziwy szafran za kilogram to jest około 900 tysięcy lir. Natomiast w Turcji możecie również znaleźć podróbki. No i oczywiście one są sprzedawane głównie na gramy. Nikt tutaj kilogramami nie kupuje. Jak odróżnić szafran prawdziwy od tego fejkowego? Przede wszystkim ten prawdziwy na końcu, on jest prosty, ale na samym końcu się rozszerza, natomiast te podrabiane zazwyczaj są krótkie i są jednakowej długości i właśnie nie mają tego pogrubienia na końcu. I też jeżeli możecie przeprowadzić tutaj doświadczenie z wodą, to jeżeli wrzucicie prawdziwy szafran, to woda się zabarwi, natomiast zabarwi się na kolor żółty, natomiast nie straci swojego koloru. Powinno być taki ciemny, czerwony, wręcz bordowy, a te nieprawdziwe, jeżeli włożycie do wody, to po prostu cała woda zabarwi się na kolor czerwony i szafran, te niteczki stracą barwę. Çarşı gider, czyli teraz idziemy na bazar, bo w Turcji bazar to jest albo pazar, albo właśnie czarszy.
Pozdrawiamy. Tutaj możecie zobaczyć tradycyjne chusty dla terenów Morza Czarnego. Mają takie medaliony jakby poprzyczepiane. Kawa robiona na piasku. O, mnóstwo rzeczy, mydła, kolonia, kremy, kosmetyki z dodatkiem szafranu. O, nawet kawa safranny. I tutaj macie szafran. Jeden gram 250 lir, ale szczerze mówiąc nie wiem, czy one są prawdziwe, czy nie, dlatego że nie widzę, żeby były rozszerzane na końcach. O, i tutaj salep mamy 50 gram 500 lir. Zobaczymy. Nie wzięłyśmy ze sobą żadnych chust, ale może się uda, że będą jakieś. Tutaj fontanna ablucyjna, psiulek, Demir Chiller, pan robiący tutaj różne ozdoby. Zobaczcie, jakie tutaj piękne są zdobione tace, ale ładne. Bardzo, bardzo mi się podoba to jazzwena, ale kosztuje 600 lir. Także no 600 lir. Także trochę drogo. Ale ładny czajdanek, zobaczcie. W kolorze czerwonym. Piękny. I tutaj też taki zdobiony. Başlayacağımızın I oto mamy symbol miasta Safranbolu, czyli szafran. Tutaj pięknie możecie zobaczyć, że w środku znajdują się takie 3 niteczki, które właśnie są słynną przyprawą, słynną drogą przyprawą. A to, na co teraz patrzycie, to jest tradycyjny stary hammam. Widzicie, na dachu znajdują się takie szklane bańki, przez które dostaje się światło do środka. I jeżeli zobaczycie taki budynek właśnie z takimi kopułami, z takim kształtem, to w 99% będzie stary hammam. Tutaj bardzo fajnie teraz widać cechy charakterystyczne, ojejku, mam nadzieję, że będzie mnie słuchać, tych domków w stylu osmańskim. Dół był ceglany, co chroniło przed wilgocią, a także przed pożarami, a góra była drewniana. To, co wam wcześniej mówiłam, duże okna, przez które wpadało światło. W XVI-XVII wieku miasto znajdowało się na drodze karawanów, które przemieszczały się ze Stambułu w kierunku Sinop, czyli portu nad Morzem Czarnym. Dlatego bardzo dużo kupców tędy się przemieszczało. No i oczywiście dzięki temu miasto było bogate. Większość tych domków w stylu osmańskim zostało przemienionych na hotele, a także knajpki, restauracje. Kiedy byliśmy tutaj z Umitem wcześniej, jakieś chyba z 3 lata temu, to mieliśmy okazję wejścia do środka. W tym momencie no taka okazja się nie nadarzyła. Ale jak znajdę zdjęcia z tego wypadu, to postaram się wam gdzieś tutaj wrzucić. Jeżeli interesują Cię kaniony w Turcji, to zapraszam do tego filmu, gdzie pokazywałam Valla Canyon, jeden z najgłębszych kanionów świata. Buziaki, papa!